eksperymenty na ludziach i badania genetyczne, wczesny wiek inicjacji seksualnej, czy małżeństwa między kuzynami to tylko niektóre z kwestii zakazanych na świecie, a legalnych w Japonii. Japonia to kraj pełen unikalnych tradycji i niezwykłych zwyczajów, ale czy wiedzieliście, że niektóre rzeczy legalne w Japonii są nie do pomyślenia w wielu innych miejscach na świecie? Zapraszam na garść kontrowersyjnych ciekawostek o japońskich zwyczajach. Numer 1. Eksperymenty na ludziach i badania genetyczne. Japonia jest jednym z niewielu krajów, w którym eksperymenty genetyczne i biomedyczne na ludziach, w tym na embrionach, są dość luźno regulowane. Stosunkowo wcześnie wprowadzono tu prawo, które pozwala naukowcom prowadzić eksperymenty na ludzkich komórkach, szczególnie w dziedzinie inżynierii genetycznej, a także badania nad klonowaniem komórek macierzystych. Na przykład Japonia od 2018 roku pozwala naukowcom hodować ludzkie komórki w zwierzęcych embrionach, aby rozwijać w nich ludzkie organy na potrzeby przeszczepów, co w innych krajach jest zakazane lub ściśle ograniczone. Projekt badawczy profesora Hiromitsu Nakauchi, który polegał na wytwarzaniu organów do przeszczepów poprzez hodowlę ludzkich komórek w embrionach zwierzęcych, wywołał na świecie wielką dyskusję etyczną. Japonia to jedno z nielicznych miejsc, gdzie takie badania są możliwe, choć naukowcy muszą przestrzegać ścisłych zasad etycznych. W Japonii coraz więcej ośrodków naukowych rozwija technologię, która pozwala edytować geny zarodków. W większości krajów na świecie badania nad edytowaniem genów są ograniczone ze względów etycznych, obawiając się na przykład możliwości tworzenia projektowanych dzieci. Numer 2. Małżeństwa między kuzynami. W Japonii małżeństwo między krewnymi w drugiej linii pokrewieństwa jest legalne, co oznacza, że kuzyni pierwszego stopnia mogą zawierać związki małżeńskie. Japonia ma stosunkowo łagodne przepisy dotyczące małżeństw w obrębie rodziny w porównaniu z wieloma krajami zachodnimi, gdzie takie związki są często zakazane. Zgodnie z japońskim prawem, zakaz dotyczy jedynie najbliższych krewnych, takich jak rodzeństwo, rodzice i dzieci, ale już nie kuzynów. Tego typu praktyki mają kontekst historyczny. W tradycyjnej Japonii małżeństwa między kuzynami były dość popularne, szczególnie w rodzinach arystokratycznych oraz tych należących do wyższych klas społecznych. Taki układ pomagał chronić majątek rodzinny i zapewniać trwałość linii rodowej. Tradycja ta, choć dziś mniej powszechna, wciąż pozostaje akceptowalna i legalna. Numer 3. Wiek inicjacji seksualnej. Do połowy 2023 roku wiek zgody w Japonii wynosił 13 lat, co było jednym z najniższych na świecie i wywoływało liczne kontrowersje, zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Wprowadzono jednak zmiany prawne, które podniosły wiek zgody do 16 lat, co jest bardziej zgodne ze standardami globalnymi. Warto zaznaczyć, że prawo nadal dopuszcza relacje seksualne od 13 roku życia, pod warunkiem, że nie występuje różnica wieku większa niż 5 lat. Japonia była często krytykowana za niewystarczającą ochronę nieletnich przed wykorzystywaniem. Ta zmiana to jeden z najważniejszych kroków w stronę ochrony młodych osób. Numer 4. Zniesławienie, nawet jeśli dotyczy prawdy. W Japonii można zostać pozwanym za zniesławienie, nawet jeśli rozpowszechnione informacje są prawdziwe. Zgodnie z japońskim prawem, zniesławienie obejmuje każdą sytuację, w której dana osoba mogła zostać narażona na stratę reputacji, naruszenie honoru i dobrego imienia, niezależnie od prawdziwości stwierdzeń. Wiele osób w Japonii jest ostrożnych z publikowaniem krytycznych opinii lub nawet faktów, ponieważ ujawnienie kontrowersyjnych informacji, które mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek kogoś, może skutkować pozwem. W takich sprawach często toczy się dyskusja, czy prawo to nie ogranicza wolności wypowiedzi. W 2016 roku Yoko Kumada, popularna japońska celebrytka, pozwała gazetę za publikację artykułu, który sugerował, że miała problemy z używkami. Chociaż gazeta przedstawiła niezbite dowody, Kumada argumentowała, że artykuł był zniesławiający, a prawdziwe stwierdzenia były przedstawione w sposób mający na celu zaszkodzenie jej reputacji. Sąd przyznał Kumadzie odszkodowanie, uznając, że mimo prawdziwości stwierdzeń, sposób ich przedstawienia był krzywdzący i przekraczał granice dozwolonej krytyki.
W dobie internetu wzrasta liczba pozwów o zniesławienie związanych z komentarzami i opiniami w mediach społecznościowych. W 2020 roku z powodu wzrostu przypadków cyberprzemocy wprowadzono przepisy, które ułatwiają identyfikację anonimowych użytkowników oskarżanych o zniesławienie. Numer 5. Polowania na rekiny i sprzedaż płetw rekinów. Japonia jest jednym z niewielu krajów, gdzie sprzedaż płetw rekina jest w pełni legalna. Polowania na rekiny są powszechne, a płetwy rekina są wykorzystywane w kuchni, zwłaszcza do przygotowania popularnej zupy z płetwy rekina, która jest uznawana za symbol luksusu. Polowanie na rekiny i sprzedaż płetw spotykają się z międzynarodowym potępieniem ze względu na brutalną metodę pozyskiwania płetw. Często rekiny pozbawiane są ich płetw i wrzucane z powrotem do wody, co prowadzi do ich powolnej śmierci. W wielu innych krajach połowy rekinów i handel ich płetwami są zakazane ze względu na ochronę tych zagrożonych wyginięciem zwierząt. Organizacje ekologiczne starają się wywierać presję na rząd japoński, aby wprowadzić ograniczenia w tym obszarze, jednak Japonia pozostaje przy swoich tradycjach kulinarnych. Numer 6. Drony do dostarczania paczek. Japonia była jednym z pierwszych krajów, które zezwoliły na testowe użycie dronów w celu dostarczania paczek. Drony wykorzystywane są głównie w górzystych regionach, a także na odległych wyspach, gdzie tradycyjna dostawa jest czasochłonna i kosztowna. W 2018 roku firma Japan Post rozpoczęła pierwsze eksperymentalne dostawy dronami na trudno dostępnych terenach, takich jak wyspy Tsushima. Są one wyposażone w technologię rozpoznawania terenu i omijania przeszkód, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Japonia wprowadziła szereg regulacji dotyczących dronów, aby chronić prywatność obywateli, w szczególności na terenach miejskich. W wielu innych krajach dostawy dronami są zakazane, aby uniknąć ryzyka naruszenia prywatności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Numer 7. Połowy waleni. W Japonii połowy wielorybów są legalne, choć mają swoje kontrowersyjne korzenie. Wielorybnictwo w Japonii jest krytykowane za brutalność technik połowów. Do polowania używa się specjalnych harpunniczych statków, które ścigają wieloryby i trafiają je harpunami wybuchowymi. Zwierzę często nie umiera natychmiast, a po trafieniu może cierpieć przez kilka godzin. Raporty Organizacji Ochrony Przyrody wskazują, że wieloryby są zabijane w sposób powodujący długie i bolesne cierpienie. W 1986 roku Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza zakazała komercyjnych połowów wielorybów, ale Japonia powróciła do ich łowienia, argumentując, że są to połowy w celach naukowych i oficjalnie prowadzi komercyjne połowy na wodach Pacyfiku. Mięso wielorybów było popularne w Japonii, szczególnie w okresie powojennym, kiedy było jednym z głównych źródeł białka dla biedniejszej części społeczeństwa. Obecnie jego spożycie maleje, ale niektóre społeczności nadal praktykują te tradycje. Na słynnych targach rybnych, takich jak Tsukiji w Tokio czy Chuogyoen w Osace, można znaleźć stoiska sprzedające wielorybie mięso, choć jego sprzedaż jest ograniczona. Cena mięsa wielorybiego waha się od około 15 do 30 dolarów za 100 gramów, w zależności od gatunku i części mięsa. Na przykład mięso z rzadziej spotykanych wielorybów, jak płetwal karłowaty, może być droższe. Spożywanie mięsa wielorybiego ma obecnie wąską grupę zwolenników, głównie wśród starszych osób, które pamiętają popularność tego mięsa z czasów powojennych. Japonia to bez wątpienia fascynujące miejsce, pełne kontrastów i unikalnych praktyk, które trudno znaleźć gdziekolwiek indziej na świecie. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie o subskrypcji i zostawieniu łapki w górę. Dajcie znać w komentarzach, które z wymienionych praktyk najbardziej Was zaskoczyły. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.